Siema! Witam. W kolejnym odcinku Piwnych Wieści bierzemy grę Super Meat Boy z Xbox Live Arcade. Jedziemy. Czytujemy save'a. Gra jest bardzo oldschoolowa. Można by powiedzieć, że garściami czerpie ze starych gier, z NES-a i innych starych konsol, nawet z Atari. Fabuła jest bardzo prosta. Nasz bohater, czerwony kawałek mięsa, steak, musi ratować tą... Swoją dziołchę. Słoninkę. Słoninkę. Znaczy fabularnie to jest pani bandaż, ale no nam się ten róż kojarzy ze słoninką. Tak. Są światy. W każdym świecie jest 20 leveli. 17. Tak? 7, a nie, faktycznie 20 plus boss. Plus boss. I jeszcze do odkrycia są 4 bonusowe, które są o tyle fajne, że... Ale przejdźmy do tego za chwilę. No dobra, to odpalmy, może nie od pierwszego, bo... No dobra. Wybieramy postać naszego steaka. To będzie sam początek. Na początku... W ogóle w grze chodzi o to. Musimy pokonać poziom i dobiec do naszej ukochanej. Od punktu A do B, mówię. Dokładnie. A sterowanie proste jak... No i tak początkowe levele są banalnie proste, a czym dalej, tym trudniej. W sumie ja bym powiedział szczerze, że... Chociaż to też zależy, nie? To też zależy, ale ja bym osobiście dobrze autorzy, że tak powiem fajnie, dobrze nazwali grę z tym mięsem, bo w sumie podczas grania w to można dużo rzucać mięsem w stronę ekranu. Dokładnie, na razie tutaj się bawimy, jest lightowo. Właśnie, bonus. To jest nasz piękny bonus, wskakujemy w niego. No i bonus to zawsze jest gra w klimatach jakiejś starej konsoli. I tu będzie jakieś takie klimaty... W tym wypadku śmierdzi mi to Pegasusem, NES-em. Bo ja wiem, no może. A to nie? No może. Mi to bardziej jakimś handheldem śmierdzi. Handheldem? Znaczy co, Game Boy Color? No, bo ja wiem, może nie Game Boy Color, ale... Bo te ściany, zobacz, na necie to one były inaczej, znaczy powiem ci, że te kolory nie są takie, wiesz, takie pełne. No w sumie... Nie wiem, Zresztą była miniaturka takiej konsoli, ale to nieistotne. O, i skucha. No i generalnie o to chodzi w całej grze. Przez kilkaset leveli. 300 dokładnie. Tak, 300 tam z hakiem. Przemieszczamy się i musimy za każdym razem docierać do tej naszej panny. Która jak tylko do niej dotrzemy dostaje klapsy od naszego głównego złego, który ją porywa, no i ją porywa dalej i my musimy dalej za nią ganiać. Dokładnie. W sumie gra się kręci wokół tego. Tak. Pomyślicie sobie nic nadzwyczajnego, co to za giera, kto by dzisiaj w to grał. Ale wciąga niemiłosiernie. Może przejdźmy do trudniejszych leveli. Co, jakieś... Tak. Coś trudniejszego. Albo, no, bo generalnie początek jest łatwy, wiadomo, żeby się wprawić, nauczyć. Dobra, przejdźmy może do... Świata numer... Co, 2? No może być. Czy lecimy już do fabryki? Wszystko jedno. Jak będą fabryki, dobra. Generalnie gra jest do kupienia na Xbox Live Arcade. I z tego co wiem wyszła również na PC. Tak. Tak więc jeśli chcecie się poużerać na klawiaturze, Nie wyobrażam sobie grania w to na klawiaturze. Gra wymaga kurewskiej precyzji, więc ja również nie ogarniam tego, jak można to przejść na... Ogólnie fajne jest to, że jak zaczyna się każdy nowy świat, to jest jakaś animacja nawiązująca do jakiejś starej gry, na ogół z NES-a. No to odpal jakiś tam świat. Co, ja już level odpaliłem. Znaczy odpal jakiś level. W miarę tam jak przechodzimy bonusy, czy tam zdobywamy bandaże, bo takie są porozrzucane, to możemy sobie odblokowywać dodatkowe postacie, że oprócz naszego steaka, na razie odblokowane mamy tylko... W sumie skromnie 2. Skromnie 2. Nie umiemy grać, dobra, przyznajmy się. Włącz... Commander Video, odblokowany z bonusu śmierdzącego Atari... Dobra, włącz. Przez nas nazywany właśnie... Atari Boyem. Słyszycie ten dźwięk? Zresztą może pokażemy później ten bonus, nie? A, no właśnie. To będzie, wiesz... się zjebałem. Bo nie umiesz nim grać. No wiem. I każda postać ma unikalne umiejętności.
ten Atari Boy nasz, to on właśnie potrafi przez moment latać w linii prostej Właśnie tak. i to jest bardzo przydatne w niektórych levelach i każda postać, chociaż na ogół jakby na upartego to każdy level można przejść stejkiem, Stejkiem, a... ale no czasami jest łatwiej po prostu inną postacią. Po co utrudniać sobie życie? Dokładnie. Gdyż na następnych, dalszych levelach i tak już jest tak zajebiście ciężko, że... No właśnie, przejdźmy tutaj do że tak replayu. powiem, do wielkiego smaczku tej gry. Za każdym razem jak zginiemy, to możemy potem obejrzeć sobie replay, na którym jest pokazana każda nasza śmierć. Dokładnie. Tak więc w tej chwili akurat zginąłem 3 razy, więc... Tutaj nie będziemy tracić czasu na to ginięcie, ale pokażemy, bo replaye można zapisywać. Mamy zapisane takie hardkorowe i No właśnie. może przejdźmy do tego, bo... Co, replaya bierzemy? Tak. Dobra. Czekaj, trzeba wyjść z gry jako taką. Tu Replays. mamy zakładkę z replayami. Możemy sobie odpalić jakiś dokładnie. przykładowy. I zobaczymy ile razy zginęliśmy, zanim udało nam się przejść level. Teraz konkurs. Kto policzy ile razy tu zginęliśmy, wygrywa piwo. Trzeba policzyć wszystkie stejki. Policzcie wszystkie martwe stejki. Nie ogarniacie? My też nie. Jebać to. No, jeszcze dobry był ten chyba z Atari Boyem replay, też było ich zajebiście to już dużo. leci. Także czasami tych replayów jest, w replayu jest naprawdę setki postaci, bo Bo no, prawdę mówiąc, każdy level jest na, ja wiem, 40 sekund na przejście i krócej dużo. zależy, nie? No, Właśnie. kilkanaście sekund. Ale nieraz właśnie, żeby No, się przebrnąć Tu akurat bezbłędnie już przez... jest mało interesujące. Żeby przebrnąć nieraz przez te 40 sekund perfekcyjnie, to trzeba grać bite 20 minut, żeby do perfekcji Dokładnie, dokładnie, bo to po prostu trzeba każdy ruch, wszystko mieć opanowane do perfekcji. Zobaczcie ile stejków tutaj wpada do lawy, ale byłoby żarcia. Bo generalnie gra nie jest skierowana dla dzisiejszych graczy typu właśnie dzieci Call of Duty, bo gra jest kurewsko trudna i nie wybacza żadnej pomyłki. Trzeba w niej tak masterować i cały czas odnosi się do... Właśnie, pokażmy animację z... scenkę, która nas po prostu najbardziej rozjebała. Dokładnie. Patrzcie uważnie. Śmierdzi wam to czymś? No proste, Castlevania. I ta podniosła muza. No właśnie, co do muzyki. W gierce jest muzyka po prostu... Zajebista. Sami sobie tego posłuchajcie. No tutaj akurat jest przeciętna. Ale są levele, na których jest... No może nie, no rozkręca się. Muzyka śmierdzi 8 bitami, Dokładnie. gdzie muzyka Czasami nie... najlepszych soundtracków tak naprawdę, bo dzisiejsze gry, no to zatrudniają całą orkiestrę symfoniczną i Prawdę robią mówiąc, coś, to- co w ogóle nie ma melodii, tylko to jest, Tak. wiesz, to jest epickie, ale... kompletnie nie wpada w ucho. Tak. A odpalało się 15 lat temu grę z Pegasusa, muzyka była Takie prosta głupie, jak na drut, przykład- tak. kretyńska melodyjka, ale chodziła ci potem w głowie cały dzień. To było po prostu zajebiste. Dokładnie. Prawdę mówiąc, mocno mi tego brakuje dzisiaj w grach. Tego klimatu, właśnie muzyka tworzy masę klimatu w grze. No. No i... Pokaż jeszcze ten, z następnego świata, filmik, opening. Okej. Ciekawe, czy widzowie zorientują się z jakiej to gry. A właśnie. Właśnie, nie będziemy tego zdradzać. Generalnie są tu takie nawiązania głównie do gier z NES-a, do takich bardzo kultowych gier. Więc jeśli mieliście Pegasusy, to myślę, Chyba że... tutaj, nie? Tak. Piekło! Więc każdy powinien w sumie skojarzyć klimat. No. Bardzo kultowe nawiązanie do bardzo kultowej gry. Jeśli ktoś go nie kojarzy, to chyba nigdy nie grał na Pegasusie. To może pokażmy jeszcze bossa, bo będziemy powoli się musieli zbliżać do końca. Co, to niby już? Jeszcze piwo mamy. Ale to już 10 minut. Dobra.
Dobra, na końcu przy każdym bossie mamy Tak, scenkę, oczywiście. Co każde 20 leveli jest boss. Gdzie niby docieramy do tego naszego głównego złego, niby już mamy go w garści, no ale... Ale on się tam wymyka. Gdzie w dupę pał? Ja plus piła równa się trup. No proste. Bardzo odkrywcze. Ameryki nie odkrył. Co by tu jeszcze powiedzieć? Generalnie gra jest właśnie przeznaczona dla takich hardkorów i dużo się przy niej bluzga. Naprawdę bardzo dużo. Jak Właśnie, mówię, co mówiłem wcześniej. Dużo rzucania tytułowym mięchem. O, mamy bossa. No, Wielką... Po prostu bossa trzeba się uczyć na pamięć i mieć na niego wyrobioną taktykę. Dokładnie, za pierwszym podejściem myślę, że nikt nie da sobie rady, bo po prostu trzeba się go nauczyć. No i to jest gra bardzo, bardzo wymagająca, ale bardzo rajcująca. Kiedy już ci się uda, to naprawdę satysfakcja jest zdecydowanie większa niż jakbyś przeszedł, nie wiem, pokonał 50 kurcze komandosów Call of Duty. Dokładnie, 50 Arabów. Arabów, tak. Abdulów. Więc gra bardzo wymagająca, ale też dająca coś w zamian. No i jeśli o mnie chodzi, to w sumie gram w nią po prostu po to, żeby odblokować kolejne cutscenki nawiązujące do starych gier i po to, by odblokować bonusy, które są po prostu jakby żywcem przeniesione ze starych konsol. To jest dla mnie bardzo zajebiste. To po prostu budzi ciocie nostalgię, że tak Dokładnie, powiem. bo dla retro graczy to jest... To jest skarb ta gra. Tak. Ta gra po prostu jest skarbem. I myślę, że dla nich została stworzona. Z tego co w ogóle wiem, ta gra została stworzona tylko przez dwóch facecików, którzy przez 2 lata pieprzyli się z stworzeniem tego dzieła. No ale... Uciekaj. Wyszło im to po prostu moim zdaniem bajecznie. Grafika, no wiadomo, jest taka jest. Czyste 2D. Troszeczkę śmierdzące flashem. Flashowymi animacjami. Zesrałeś. Oj tam. Znaczy co, Dobra. mam go niby pokonać? Nie no, szkoda czasu. A coś jeszcze nie pokazaliśmy zasadniczo. No na tym się gra głównie opiera. Możemy pokazać... O, na koniec pokażmy jeszcze ten bonus z Atari. To był pierwszy świat, drugi bonus. Wygląda jak żywcem przeniesiony z Atari 2600. Bardzo sympatyczny. Właśnie w tamtym poziomie zdobyliśmy Tak. jednego z naszych bohaterów, czyli właśnie Atari Boya. ochrzczonego przez nas. Tak, Który to był drugi bonus, tak? tak, ten czerwony. No to pomykamy do niego. Sznela! No właśnie, mamy scenkę. Tylko wsłuchujcie się w te wspaniałe, prawie 8-bitowe dźwięki. 8. Tych 4 bym tu nie dał. No to jest takie ubogie 8. No, niby. Charakterystyczna dla Atari tęcza. Tak. To mi śmierdziało jakimś Pac-Manem. No bo to była ewidentna aluzja do Pac-Mana. Yeah. No i gramy sobie. Słuchajcie dźwięków. Jak on podskakuje. Takie pierdnięcia, to jest typowy dźwięk z Atari. I takich smaczków jest znacznie więcej. O. Kurwa, przy samym końcu. Ile? Kiedy była Atari? 20-30 lat temu. Tak. Jak 30 lat temu mieliście Atari, to... Ta, 30 lat temu. Dobra, w takim razie jesteście już żonaci, macie dzieci i macie wszystkiego dość, ale okej. No dobra, załóżmy, że mieli Atari Junior z 86, no to 25 lat temu. No dobra, och, to jak wczoraj prawie, że. Dokładnie. No ale jeśli kojarzycie te dźwięki, to dobra, jesteście hardkorami. No i tym sposobem ukończyliśmy sobie Warp Zone'a, po prostu tak. będącego Ale stryczkiem... są też nawiązania do Game Boya. A właśnie. Ale to już może na absolutne zakończenie, tylko to był chyba drugi świat. Więc to już... Tak, i to jest bonus w klimatach klasycznego Game Boya. Więc to już będzie na zakończenie. Bardzo klasycznego, jeszcze bez Tak. kolorów. No mówię, Game Boy Classic, nie? No tak. I nawet typowa grafika. Musisz zjechać Jeszcze w po prostu- ramce siedzimy. No tak. O, skucha. Jeszcze 2 życia. No, więc zacznę już podsumowywać. Gra jest
bardzo fajna, ale przeznaczona tylko dla hardkorowych graczy. Ja Nie- myślę raczej, że dla ludzi, którzy... Dla fanów oldschoolu po prostu. Tak, dla ludzi sentymentalnych po prostu, którzy mają masę miłych wspomnień ze starymi gierami. I Przesiedzieli którzy przy lubią nich- trudne gry także, nie? Tak, dokładnie. Przesiedzieli przy nich po prostu godzinami. I po prostu... Bo ta gra dużo wymaga, nie ma tu żadnych... No może na początku są tutoriale, później już nie. Zresztą, co tu dużo tutoriala potrzeba? Dokładnie, parę przycisków, ale... To są 3 przyciski na krzyż. To po prostu Ale- kwestia ale- masterowania, masterowania, jeszcze raz masterowania. No tak. No ale gra jest bardzo wymagająca, więc tak zwane dzieci Call of Duty nie znajdą to nic dla siebie. Ale ciśniemy po tym Call of Duty. Tak, a wszystkim fanom oldschoolu i trudnych Wszyscy, gier... że tak powiem, wszystkim ludziom urodzonym przed 90 rokiem. No nie tylko, bo wśród młodych ludzi też trafiają się osoby, które lubią oldschoolowe gierki. No niby jo. Choć nie zawsze starcza im Ła. cierpliwości, ale... no ale zresztą każdy już widzi co to jest za gra, więc Każdy widzi, jak dostaje w dupę. dokładnie, więc ja polecam i będziemy już kończyć. Dzięki za uwagę. Cześć! Do zobaczenia.